26 maja jestem na Różańcu w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Marią Polskiej we Wrocławiu na Piasku. Odmawiam ze wszystkimi różaniec i nagle zaczynam płakać na głos. Najpierw zaczynam się skarżyć Matce Bożej. Matko Boża, dlaczego ludzie tak ze mną zrobili? Dlaczego? Wszyscy ode mnie odeszli, jestem sam. Nikogo nie mam, nawet moja mama odeszła ode mnie. Słuchajcie, ja się skarżę i zaczynam płakać. I zaczynam płakać. Nagło zaczynam płakać. Ludzie słyszeli. I ja padam na głowę. Taki pan, który kościoła pilnuje na mszach tych wieczornych, to mówi, jak upadłem, to myślał, że ściana odleciała z kościoła. Wiem, że czuję, że ktoś mnie podnosi, a nie mogę kontaktu nawiązać z tym kimś, co mnie podnosi. W jedną stronę, w jedno miejsce się patrzę. Oczy mam otwarte w jedno miejsce. I nie mogę z nimi, coś nie daje mi nawiązać kontaktu z tymi ludźmi. Chyba się z 5 czy no może z 8 minut, nie wiem ile. Patrzyłem w jedno miejsce. Aż później doszłem do siebie i patrzę się, dwie siostry są i taka pani jest koło mnie. Ja zaczynam mówić, słuchajcie, Pan Jezus się do mnie odezwał. I te siostry zaczynają się śmiać, że chyba w głowę za mocno dostałem. A ta pani mówi, o dzisiaj 26 maja jest Dzień Matki, zobacz, jaki ty masz szczęście, mówi do mnie. A tą panią znam, bo się tak bardzo jest uduchowiona. Wyczułem, że ona jest bardzo uduchowiona. Z tych wszystkich ludzi to jest najbardziej. I jest taka siostra, wyczułem, że taka siostra jest uduchowiona, chodzi na msze łacińskie. Wyczułem, że ta siostra jest uduchowiona. I ta pani właśnie co mówiła, że dzisiaj jest święto Matki Boże, Dzień Matki, to mówiła mi teraz 2 razy, że mówiła mi, że dziękuję, że się za mnie pomodliłeś. Bo kiedyś chodziliśmy razem na mszę. Teraz już ona na łacińską chodzi, a ja chodzę na tą normalną. Teraz na 7 już nie chodzę, bo odmawiam od 2 miesięcy, odmawiam teraz od 5 do 8 koronki, rozważam mękę i koronki odmawiam. Taką jakąś miałam sam potrzeba. Duch Święty mną kieruje, taką jakąś potrzebę, że odmawiam i przy tym dostałem to orędzie od Pana Jezusa. No a ja mówię do niej, skąd ty wiesz, że ja się za Ciebie pomodliłem? Przecież ja się za Ciebie pomodliłem. Skąd ty się wiesz? No i to było tak, znów jakaś przerwa jest i znów mi mówi, dziękuję, że ja się faktycznie za nim pomodliłem. Przecież nie mógłbym was skłamać. I siostra nadzakonna podeszła, bo przed mszą świętą miałem jakieś takie oddechy i zakazałem się za kogoś pomodlić. Już wam wszystko wam mówię, żebyście po prostu uwierzyli mi, że to jest wszystko od Boga. Ja nie mógłbym sobie cokolwiek, bym na potępienie poszedł. Na potępienie bym poszedł. Ja bym sobie mógł inne rzeczy wymyślić, ale nie o Bogu. Że ja się tak bałem Pana Boga, że nie popełniłem samobójstwa. Zacząłem tracić przytomności w kościółkach. Po tym jak pierwszy raz straciłem przytomność, powiem wam, że później karetka przyjechała. Jak pierwszy raz straciłem przytomność, wszystko było dobrze. Wróciłem później na mszę, później po Różańcu była msza święta. Przyjąłem Pana Jezusa. I później zacząłem po kościółkach tracić przytomności. Słuchajcie, wyczułem promienie Boże. Słuchajcie, na mszy czułem Boga, na mszy. Fizycznie czułem Boga. Nieraz te promienie były takie mocne, że musiałem się ławki przytrzymać. Taki pan, który właśnie ten, co pilnuje tego kościółka, mówił, że kiedyś padłem i zatrzymałem się na nogach. Mi opowiadał. I później takie oddechy miałem mocne. Widział to wszystko. No czuć Boga na mszy. Słuchajcie, Bóg jest na mszy. Bóg na każdym mszy, ja czuję promienie Boże.
Tylko wcześniej, jak tak padałem co róż, to bardziej czułem. Teraz takie mniejsze czuję promienie. Teraz jak podejdę do Najświętszego Sakramentu, jak ksiądz wychodzi, to mi się słabo robi. Jak modlę się przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, czuję promienie. No i teraz te promienie czuję takie słabe. Jak się modlę przed Matką Bożą, tam Marią Polską, czuję promienie. Jak się pomału zaczynam modlić i czuć to słowo, czuć tą modlitwę, rozkoszować się. Kilka razy mi nawet łzy poleciały, słuchajcie. Łzy mi nawet poleciały kilka razy. Jak się zacząłem modlić. Powiem wam, jest msza w Trójcy Przenajświętszej i przystępuję do Komunii Świętej. Ksiądz podaje mi Pana Jezusa i ja z Jego ręką lecę do tyłu. Z Jego ręką, Pana Jezusa ma w ręku i ja lecę do tyłu. Słuchajcie, upadłem z tyłu na głowę. Tutaj jakby mnie Pan Jezus odepchał. Ja mówię, się przestraszyłem. Później jak już ocknąłem się, to już zacząłem tak mocno płakać. To wszyscy widzieli. Mocno płakać. Ale ten płacz, to nie był to, że ja się przestraszyłem, tylko ten płacz był tak jakby nie ode mnie ten płacz był. Tak jakby ten płacz był nie ode mnie. Ja mówię tak, teraz niedawno, bo myślałem, że coś nie tak jest. Pan Jezus, Bóg wam chciał pokazać na mojej osobie. To była msza Trójcy Przenajświętszej. Księża to widzieli. Chciał wam Bóg pokazać. Bo mówicie na mnie, że ja jakiś nienormalny, że się leczyć. A co, uwierzysz mi, co się ze mną dzieje? Jak ty w ogóle człowieku się modlić nie umiesz? Muszę powiedzieć wam, bo ja się też kiedyś nie umiałam modlić. Zachodziłem się aż w modlitwę, nie wiem czy ja to mówiłem. Do Ducha Świętego się o modlitwę zacząłem modlić, żeby mi nauczył modlitwy. I mówię, coś nie tak, że ja tak się prawie dusiłem. I ta modlitwa nie dojdzie. Poszedłem później za tydzień z dziećmi, żeby po prostu, żeby mieć podporę, żeby się na mnie ludzie tak nie patrzyli, ale mówię, będę chodził dalej do tego kościółka. Będę dalej, nie wstydziłem się chodzić dalej, chociaż upadłem. Słuchajcie, przyjmuję Komunię Świętą za tydzień, koło krzyża. Tam jest krzyż w tym kościółku taki, po prawej stronie. I ja chcę wstać od Komunii Świętej i nie mogę. Chcę wstać i nie mogę. I lecę na głowę. I lecę na głowę. I przybiegł syn. Później wychodzę z synem z kościoła, a córka płacze mi. A córka mi płacze. Córka do tej pory mi nie wierzy. Do tej pory mi nie wierzy. Ja się wam nie dziwię. Dzieci mi nie wierzą, a wy mi możecie uwierzyć, że takie coś się dzieje ze mną. Słuchajcie, teraz to może nie, ale wtedy, jak te pierwsze były upadki, to wam powiem tak było, że jak czułem pieśń, to te promienie się jakby kilkakrotnie zwiększały, że po prostu mógłbym usiąść, ale to taka błogość była mocna. Tak odczuwałem, że nie chciałem tego stracić. I leciałem na głowę, i leciałem. Mógłbym wtedy, jak już czułem to mocniej, mógłbym usiąść i tego. Ale to coś cudownego, pięknego. Mówię wam, że tak jakbyś... Nie, to nie da się opisać. Kiedyś nawet z muzyką Świętego Bonifacego była muzyka, taka pieśń była: wiele jest serc, które nie znają Ewangelii. I słuchajcie, organista skończył pieśń i razem z tym, tak jakbym ja z tym organistą razem skończyliśmy pieśń razem. Skąd ja wiedziałem, że on o tej sekundzie skończy pieśń?
A ja czułem, jak leciałem, to muzyka się od razu skończyła, jak ja padłem. Puch, tak jakby tego. Straciłem przytomność. No to nie było takiej przytomności, nie straciłem, tylko się tak bardzo słabo poczułem. To tak jakbym moja połowa prawie, no taki słaby byłem, że nie mógł, tylko na nogach szedłem. Był odpust u nas w kościółku na Podwyższeniu Maryi Panny na Piasku Mariupolskiej. Przyjechali z Ukrainy i ja po prostu usiadłem koło Matki Bożej tam. Znaczy msza była, ja usiadłem koło Matki Bożej, tam z boku jest Matka Boża, Mariupolska. No i nam spokojnie wszystko było. Ja myślałem, że coś się będzie działo ze mną. Bo to jest odpust, mówię, usiądę z boku, żeby ludziom nie robić problemu, co jak się ze mną coś będzie działo. Słuchajcie, po mszy przyszli Ukraińcy koło Matki Bożej Mariupolskiej się modlić. Oni się zaczęli modlić takim półśpiewem. Słuchajcie, czuję błogość i te oddechy i coraz słabszy. Czuję błogość i coraz ta błogość w osłabienie, coraz większe osłabienie. I słuchaj, to ludzie widzieli, bo wiem, że później mnie za ręce złapali. I jakie oddechy miałem. I za ręce mnie złapali i mnie wyprowadzili. To ja tylko byłem w pół nieżywy, a tylko myślałem, żeby nogami iść. Żeby ludziom, żeby nogi mi szły. A oczy miałem wszystko pozamykane. Później modlę się. Jestem w katedrze, bo mam spowiednika Jana Krucinę. O 8 często chodziłem na 8 do kościoła. Teraz już nie chodzę, bo mam pracy. Raz dziennie chodzę do kościółka. Muszę to wszystko zrobić, puścić jak najszybciej. I o 8 się kończy msza. Ja koło obrazu Matki Bożej się modlę. I na 9 msza się ma zaczynać. I ksiądz wyprasza wszystkich na mszę. Tam jest taka mała sala. Ładna bardzo sala w katedrze we Wrocławiu, w marmurach. I wyprasza ludzi na tą mszę. A ja się od różaniec odmawiam. Przed obrazem Najświętszej Maryi Panny. Słuchajcie, i zaczynają i czuję promienie. I czuję coraz większe promienie. I czuję, że mi ludzie po nogach chodzą. Ja tylko się obejrzałem w bok i patrzę się już na ławkach bocznych ludzie siedzą. Słuchajcie, modlę się i zaczynałem znów mi się tak dziać jak na tej mszy ukraińskiej. Jak przyjechali pielgrzymi z Mariupola. Znów mi się tak zaczęło dziać. I ja po prostu straciłem i też mnie chyba złapali. I też mnie wyprowadzili. Taki pan, co po polsku mówił, zaczął ze mną rozmawiać. Ja mu mówiłem, co się ze mną dzieje. Że co się dzieje, a ja jeszcze usłyszałem, że po niemiecku to jest tam msza. Usłyszałem. No i mówię, co się dzieje. Karetka przyjechała, później tego wszystko w porządku nawet było. Słuchajcie, tutaj patrzę, bo mam wszystko tu napisane, żeby mi się nie tego, tak z boku się patrzy. O czym będę teraz mówił. Słuchajcie, ksiądz Piotr mnie wysyłał do egzorczysty. Chciałem się wyspowiadać u tego mojego księdza, który mnie tak... Chciałem mu powiedzieć o tym wszystkim dodatkowo, że po prostu oni byli po prostu... No, żeby wiedzieli o wszystkim. Bo ja zacząłem tak padać w tym kościółku. I mówię, wyspowiadam się do tego księdza, co mu te pierwsze znaki powiedziałem, co mnie tak wyspowiadał zimno. I to w pierwszy piątek miesiąca, nie pamiętam jaki to był miesiąc. Poszedłem i ksiądz Piotr spowiada. No i ten ksiądz Piotr mówi mi, że mnie nie wyspowiada. A nie, zapytałem się Piotra, czy tam ten ksiądz jest, a on mówi, że nie ma tego księdza, że on idzie spowiada, ale mnie nie wyspowiada, bo ja sobie padam w kościele. Sobie padam. Mówi, czy niedożywiony jestem, czy tego. Ja mu mówię,
że po prostu czuję Pana Boga i nawet wiem, że zamieniłem z nim zdanie o duszy, w którym miejscu dusza jest, bo jak Pan Jezus w kościele świętego Bonifacego miał ten ból, to mi pokazał, wiedziałem, że to w tym miejscu musi być dusza, bo czułem błogość i taki ból leciutki. I znów na drugi dzień, znów to samo i znów. A umysłowo odczułem, że jak nie mogłem sobie modlitwy przypomnieć, to było umysłowo. Że fizycznie odczułem, gdzie jest dusza i umysłowo odczułem, gdzie jest dusza. Słuchajcie, poszłem na drugi dzień pożalić się. Mówię, Panie Boże, pójdę się pożalić pierwszemu lepszemu księdzu, że mnie ksiądz wysłał do egzorczysty. Poszedłem do katedry, spowiadam się i odkrywam swoją duszę. Pierwszy raz księdzu, który mnie nigdy nie spowiadał. Ten ksiądz mówi, że święci też padali w kościoł, też stracili przytomność. I ja mówię, proszę księdza, ja idę do egzorczysty, a ten ksiądz mi mówi po pierwszej spowiedzi, żebym nie szedł do egzorczysty. Ja mówię, proszę księdza, ja pójdę do egzorczysty. Żeby udowodnić, żeby nie mieli mnie za jakiegoś psychicznego. I poszedłem do egzorczysty. Po pierwszej spowiedzi egzorczysta mówi, że to pozytywnie wszystko widzi. Ten ksiądz egzorczysta, Mieczysław, że to pozytywnie wszystko widzi. Wyspowiadałem mu się drugi raz i mu opowiadam, co na mszy karmelitańskiej 13 lipca się ze mną działo. Później wam opowiem o tym. On mi kazał jechać, a to ja byłem 14 u niego, kazał mi jechać, bo jest ta główna uroczystość teraz. I kazał mi się modlić, bo mu powiedziałem, jak mnie szatan osaczył. Po prostu i on mi się kazał modlić i jechać na tą mszę. Poszedłem później do niego do spowiedzi i zaprosił mnie na mszę uzdrawiającą. Pojechałem pierwszy raz na mszę uzdrawiającą. Słuchajcie, jestem na mszy świętej i czuję promienie. I ksiądz mówi, że będzie teraz szedł z Panem Jezusem. Widzę księdza i ma Pana Jezusa w tabernakulum. I czuję, jak już wychodzi z ołtarza, czuję ból w klatce piersiowej. I coraz bliżej idzie, czuję coraz większy ból. Coraz bliżej, ja mówię, co się dzieje ze mną? Co się dzieje ze mną, że ten ból czuję? Ja mówię, miałem klęknąć. Mówię, nie klęknę, niech się dzieje ze mną, co chce. Słuchajcie, księdza jeszcze nie zobaczyłem, poczułem, jakby mi w serce ktoś bił nóż, krzyknąłem mocno i padłem na głowę. Słuchajcie, przestraszyłem się. Ten, kto mnie wyprowadzał, mówił, przestraszyłeś się Pana Jezusa. Ja mówię, no tak. Co we mnie było? Że ja się Pana Jezusa przestraszyłem. Może szatan był. I Pan Jezus szatana wypędził ze mnie. Chciałem się dostać do tego księdza Mieczysława, który mnie spowiadał egzorczysty. Nie mogłem się dostać, bo dużo ludzi przy nim było. Poszedłem później na drugi dzień do spowiedzi i mówię księdzu temu mojemu, już go nazwałem swoim kierownikiem, mnie tak ładnie wyspowiadał. Mówię mu o tym, co się ze mną stało. Nic mi nie powiedział. I po prostu bałem się pojechać do tego księdza egzorczysty, bo mówię, no chyba szatana wypędzi. No i tak nie jeździłem, ale później była za miesiąc znów ta msza i pytam się tego mojego spowiednika, czy mogę iść na tą drugą mszę, bo znów mogę stracić przytomność. Tego Jana Krucinę. No i ten ksiądz mi mówi, żebym po prostu pojechał na tą mszę świętą, uzdrawiającą. No i ksiądz na tej mszy uzdrawiającej, jak było modlitwa uzdrowienia, nagle oddechy i zaczynam się pocić. Mocno. Tak się mocno spociłem i oddycham się, ludzie patrzyli na te moje oddechy, co się ze mną dzieje. Ale nie straciłem przytomności i się strasznie spociłem.
I ksiądz na tej mszy uzdrawiającej zaprasza, że będzie błogosławieństwo. I każdego zaprasza. I wszyscy stoją i ksiądz błogosławi. A ja sobie tak myślę, no jestem spocony, pójdę jeszcze do kościoła, do środka, jeszcze tam bardziej gorąco jest. I poczekam, aż z Panem Jezusem będzie ksiądz szedł. Zobaczę, co się będzie ze mną działo. Ale co tak mówię, no być na mszy świętej, uzdrawiającej i nie być pobłogosławiony przez księdza. No i stanąłem w kolejce i tak pomału idę. I czuję promienie. Coraz bliżej jestem ołtarza, czuję promienie. Jak już dochodziłem do księdza, wznowiły mi się oddechy. Takie lekkie oddechy. Coraz bliżej jestem księdza, coraz większe oddechy. Jak byłem już drugi, te oddechy już takie mocne się nasiliły od razu, że ten ksiądz błogosławi tego pierwszego i się na mnie patrzy, co się ze mną dzieje, a ja się na niego patrzę. Te oddechy takie mocne były i głośne, że ten ostatni oddech był taki, to jakbym miał podwójne płuca. To jakbym pod wodą, ja wiem, z 10 minut. Może mniej się tego, ale to taki duży oddech. Czułem oddech, że robi się i nie może się skończyć. I ja po prostu padłem na głowę. Doszłem do siebie, przyprowadzają mnie do tego księdza egzorczysty i ten ksiądz mi egzorczysta gratuluje. Już wam mówię, bo to jest pycha, mówię o tym gratulacji, bo nawet, ale mówię wam, żebyście uwierzyli mnie w to wszystko, dlatego gratuluj mi. Później pojechałem do spowiedzi do tego księdza egzorczysty i tak po prostu nie chciał nic mnie słuchać i nawet kiedyś do niego prywatnie podjechałem i mówię mu o tym wszystkim prywatnie. Więcej mu powiedziałem niż na spowiedzi. I mówi do mnie, co to oddech oznaczało. Takie głębokie. Jak, przy tym tego. Ja mówię, proszę księdza, jak kiedyś mówiłem tak. Jak rozważałem mękę pańską i odmawiałem koronki, przy rozważaniu męki pańskiej, mówiłem, Panie Jezu, ja chcę z Tobą konać. To już było na końcu. Słuchajcie, nagle z małych oddechów, takie potężne oddechy, tu było w domu, tutaj gdzie jesteśmy. Tutaj gdzie jesteśmy. Te oddechy takie mocne były, że tak odczułem ten ostatni oddechy, że ja myślałem, że płuca mi rozsadzi. I mu to powiedziałem, te oddechy. Kiedyś w kościele w Bonifacym po Komunii Świętej straciłem przytomność i te takie dziewczyny mnie wodą święconą przykładały mi i te znów oddechy mi się takie też pojawiły. Później chciałem do tego księdza egzorczysty jeszcze raz pojechać, bo powiedzieć mu, że jakiś szatan, jak mnie szatan zaczyna kusić, powiedział mi, że mam spowiednika swojego, znaczy może nie kusić, jaką szatan ma moc, bo mu nie powiedziałem, bym mu opowiedział o tym wszystkim. Bo już teraz szatan już mnie nie kusi, jak mnie wcześniej kusił. Teraz to już go tak poznałem, że go na każdym kroku. No i mówi mi, że mam swojego kierownika spowiedzi, żeby z nim wszystko uzgadniać. Po prostu mnie tak odesłał. No ja od razu wiedziałem, o co chodzi, no nie. Tu wie, że to od Boga, że on nie będzie w to ignorował. Słuchajcie, teraz powiem o 3 upadkach na mszach każdego miesiąca 13. A 13 każdego miesiąca to były święto Matki Fatimskiej, Matki Bożej Fatimskiej, Mateczki naszej kochanej. Gdy te kwiaty podlewałem, tutaj u świętego Bonifacego, to jak się w to wkupiłem w te kwiaty, co podlewałem, to te panie mnie poznały i po prostu dali mi chorągiew. Bo na kilku mszach tą chorągiew niosłem. No i słuchajcie, na każdej mszy ja czuję promienie. No i jest Matki Bożej Fatimskiej. Ja takie czułem promienie
jeszcze do krwi Jezusa była no, litanie. Ja taki czułem promień, że trzymałem się tej prawie chorągwi. Na Matki Fatimskiej jestem. Taka pani zaczyna pięknie śpiewać i czuję promienie. I taka pani zaczęła pięknie śpiewać. Te promienie kilkakrotnie się takie zrobiły, że po prostu na głowę upadły. Taka błogość to wszystko, że na głowę upadło. Za miesiąc jestem u karmelitów, tam gdzie chodziłem, u świętego Józefa od dziecka. Tam. Taka pani mi powiedziała, że jest taka msza ze świętego Bonifacego. I 13 lipca, ta pierwsza była 13 czerwca, 13 lipca przy przyjmowaniu przyjąłem komunię świętą i nagle osłabłem. Drugi ksiądz podchodzi i mówi, czy przyjmuje komunię świętą. A ja mam głowę spuszczoną. Jakbym wziął do góry, to by mi dał na siłę prawie komunię. Ten drugi ksiądz podchodzi, co mi dał tą komunię i mówi, że ja już przyjąłem komunię świętą. Po kilku sekundach się pozbierałem i poszedłem koło zachrystii, bo ja tam dalej siedziałem. Nie chciałem tam pójść, bo mnie doszedł, taki słaby byłem. Koło zachrystii uklękłem. Uklękłem i słucham pieśń. Ciało i duszę Ci dam. To jest tak, pieśń. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Widzicie, pamiętam tą pieśń. Słuchajcie, ja na głowę padam. Ja na głowę padam. Ciało i duszę Ci dam, Matko Boża. Ja na głowę padam. Karetka, wzięli mnie na dwór i prowadzili. Karetka przyjechała, badania i mówią tak, teraz weźmiemy Cię, na szkaplerz Ci założymy. Znaczy szkaplerz przyjmiesz. No ja z nim poszedłem, ale ja moje pieniędzy nie wziąłem. Ksiądz mi zakłada szkaplerz i nagle mi się słabo zrobiło, że ja lecę. Przytrzymali mnie, ktoś mnie przytrzymał, bo później jeszcze taka pani powiada mi, że przytrzymała mnie. Ksiądz mi założył szkaplerz, a z nosa mi woda poleciała ciurkiem jak z kranu. I to wszyscy widzieli. Całe zajście, co było. No i właśnie to wszystko opowiedziałem temu egzorczyście, jak u niego byłem. Że on mnie po prostu wysłał 14, żeby pojechać na tą mszę, na tą mszę. Słuchajcie, jestem właśnie na 14 lipca na mszy tej uroczystej. Czuję promienie. A jak się msza skończyła, podeszłem pod obraz, usiadłem w pierwszej ławce i siedzę koło obrazu Matki Bożej Karmelitańskiej. Słuchajcie, co ja odczułem wtedy. Słuchajcie, to wszyscy dostaniemy. Tylko musimy jeszcze poczekać na to. Ja po prostu, no jestem tym grzesznikiem wybranym przez Pana Jezusa i nie wiem, dlaczego tak się stało. Mógłbyś być Ty, zakonnik, ksiądz. Nie wiem dlaczego. Sam sobie do tej pory dziwię. Dlaczego? Ja. Przecież ja normalnym człowiekiem, jak Wy wszyscy byliśmy. Normalnie, czuję wszystko. Normalnym jestem, jak Wy. Akurat ja. Słuchajcie, taką błogość czuję. Tak, że Matka Boża mnie nie chciała w ogóle wypuścić z tego kościoła. Takie coś pięknego poczułem, że słuchajcie, później modlitewnik kupiłem do Matki Bożej Karmelitańskiej i czytam o Rycerz Berchtold z Kalibrii. Słuchajcie, i ciarki. Co przeczytam? Rycerz z Kalibrii to ciarki. Słuchajcie, kiedyś poszedłem do tego kościółka i mówię do takiego księdza, on jest trochę kuleje, i mówię do niego, proszę księdza, czy jakaś rekarnacja? Może jest. Aż mi ciarki teraz przeszły. Aż mi ciarki teraz przeszły. Może jakaś rekarnacja jest, ale mi ciarki przychodzą. Jestem rycerzem z Kalibrii. A ten ksiądz mówi, żadnej rekarnacji nie ma. Żadnej rekarnacji nie ma.
No i mówi do mnie ksiądz ten jeszcze kulawy, że ty nie bądź mądrzejszy od tego, bo ja zacząłem coś jeszcze mówić, od księdza. Druga, trzecia, jak trzeci raz straciłem przytomność, w sierpniu, w świętym Bonifacym, bo co 13 jest uroczysta w kościółku Bonifacym msza. I słuchajcie, jak ja tam Matko Bożą wyczuwam. Jak ja tam Matko Bożą wyczuwam. Mówię wam. Ja klękam koło figurki Matki Bożej, ja promienie czuję, mocne promienie, że aż mi z nosa kapie. Ja takiej siostrze powiedziałem, zobacz siostra, jak mi z nosa kapie. A przed chwilą się modliłem przed figurką Matki Bożej Fatimskiej. Ciarki mnie teraz przechodzą, jak wam opowiadam to. Nie kłamię, teraz ciarki mi przechodziły. Tak mi daje znać, tak mi święci, tak mi Matka Boża, tak mi Pan Jezus daje znać. Tak mi dają znać ciarkami. Nawet ciocia mi dała znać z Wolicy. Dusze zmarłe. Przychodzę na mszę i szukam miejsca, gdzie tu usiąść, bo znów mogę stracić przytomność. No i taka pani, co w ogródku sprząta, no ja często tam z nią się widywałem w tym ogródku i ja tam też jakieś prace wykonywałem. I ona mówi, żeby usiąść koło niej. A ona tak z boku siedziała i ja mówię, że coś się może ze mną dziać. Słuchajcie, uroczystość jest Matki Bożej po mszy świętej. Idą z Matką Bożą i nagle ja czuję promienie i ból. Ból i promienie. Ja mówię, Matuńko, bo przychodź szybciej, bo ja już nie wytrzymuję. Słuchajcie, myślałem, że mnie rozerwie. Jak już coraz bliżej Matuńka, coraz większy ból, tak jak z Panem Jezusem. Tak jak z Panem Jezusem to był. Myślałem, że mnie rozerwie. Ja wiedziałem, że jak już przyjdzie koło mnie, to tak jak Pan Jezus, że ja padnę i już to mi przejdzie. Już to mi przejdzie. Jak Matuzia przechodziła koło mnie, to tak jak sobie myślałem. I padłem. Na głowę padłem. Zatrzymali mnie chyba tam na ławce. Ta pani mi później odciągnęła do tyłu. A co się ze mną działo? Słuchajcie, z nosa mi woda leciała i łzy mi ciekły. I czułem to rozrywanie, tak jakby mnie miało rozerwać. Wytłumaczę wam jak te 3 razy straciłem przytomność. Z tą chorągią, jak upadłem, to jest upadek naszej wiary. Ludzie do kościoła nie chodzą, nie wierzą. Upadek naszej wiary. Drugie, to jest odnowa wiary. W Karmelu byłem. Eliasz bronił swojej wiary. Ciarki mnie teraz przychodzą. Eliasz bronił wiary swojej. Bronił wiary w Pana Boga. Ja będę teraz bronił wiary. O tym rycerzu z Kalibrii mówiłem wam, jak mi ciarki przychodziły. I to jest właśnie to, a to trzecie, to jest apokalipsa. To sobie teraz przetłumaczcie to, co mi się stało w tych 3, jak straciłem 3 razy przytomność i Matka Boża to samo opisuje. W tych 3 przepowiedniach. Nie wiem, czy tak samo, ale może tak samo. Nie wiem. Ale ja wam to przetłumaczę, jak to jest. Że jesteśmy już przy tej właśnie, że mamy wszystkich nawracać. Że odnowa wiary. A to trzecie, nie wiem kiedy to będzie. Za rok, za 2, 5. Bóg tylko wie kiedy. Ale to za naszych czasów. Za naszych czasów to będzie. Szczęść Boże. Dzisiaj jest 13 grudnia. Idę dzisiaj na mszę Matki Bożej Fatimskiej do kościółka pod wezwaniem świętego Bonifacego we Wrocławiu przy ulicy Staszica. Od razu reklamę zrobiłem. Tam wyczuwam bardzo promienie Matki Bożej Fatimskiej. Jak się mogę pod tą figurką.
I właśnie tutaj obraz jest, który kilkanaście lat temu namalowaliśmy, był u mnie w domu. No i ten obraz, przy tej przeprowadzce dałem bratu ten obraz. Właśnie widzicie ten obraz, Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. No i chyba z kilka miesięcy temu odebrałem od brata ten obraz, bo po prostu strasznie pił, nawracałem go, nie chciał się nawrócić, tak się zdenerwowałem, mówię, nie będzie obrazu świętego, jak ty takie rzeczy tam robisz u siebie. I zabrałem, przynoszę ten obraz i patrzę się na ten obraz i Matce Bożej z nosa krew leci, a Pan Jezusek ma znamię na twarzy, jakby go po twarzyczce bili. Przypatrzcie się na ten obraz. Ja mówię, poszedłem do brata, pytam się, bracie, czy ty nie namalowałeś tego? Ale on jak codziennie pijany jest, prawie nie trzeźwieje. Tam od czasu do czasu go teraz widziałem trzeźwego, to nawet w kościele był. No to on na takie coś nie miał czasu, ale to tak wygląda, jakby ktoś tak precyzyjnie już od samego początku namalował. Ja nawet jak to zobaczyłem, nawet chciałem do ekspertyzy dać, ale mówię, to jeszcze zaczekam z tym wszystkim. Jeszcze zaczekam, bo za wcześnie to jest. Nawet kiedyś księdza spotkałem, mojego proboszcza z kościółka na Piasku, to miałem obraz w ręku, bo chciałem iść tam koło katedry do księdza, żeby tego, ale tego księdza nie było i tak z tym obrazem. Wraz ten obraz przyniosłem. Piękną ramę mam do tego obrazu. No to już mam takie plany, gdzie ten obraz umieścić. Ale to jeszcze potrwa chwilę. No i powiem wam, wejdę jeszcze jak właśnie dzisiaj idę na mszę fatimską. A jak byłem ostatnio w listopadzie na mszy fatimskiej, to usiadłem na ławce, w ławce, tam gdzie zawsze siada mój sąsiad. Ale nie przypuszczałem, że mój sąsiad przyjdzie na tę mszę. A nawet tak zapomniałem, że on przyszedł koło mnie, usiadł i pytam się tego sąsiada, żeby mi dał chusteczki, bo 2 miesiące wcześniej, tak jak mówiłem, nic ze mną się nie działo, tylko z nosa mi woda leciała. Bo czułem te promienie Matki Bożej. Jak szła Matka Boża Fatimska, to te promienie czułem, ale nic ze mną się nie działo takiego. No i teraz w listopadzie taką ekstazę miałem, że po prostu nie reagowałem. Jak panowie przyjechali z karetki, to nawet oczy mi odmykali, nie reagowałem, oczy miałem zamknięte, z nosa mi leciała woda. Czułem błogość, słabo mi się, trochę słabo mi się było i to jest, nawet nie mogę określić tego, co się ze mną działo. No i chusteczki, wiem, że chusteczki mi nawet, czułem, że chusteczki mi pod tego i ludzie zadzwonili właśnie na tą karetkę, przyjechała ta karetka. No i mówiłem, co było, wzięli mnie później, wszystko mi przeszło, bo chcieli mnie nawet podnieść mnie nawet chcieli, ale nie dali rady i ja nawet trochę ale na pewno upadłem i później się podniosłem i ten pan, mój sąsiad chciał mnie po prostu, żeby my wyszli. Ja mówię, że nie, jaki słaby się czułem, a ja mówię, że nie wyjdziemy. No i jak się ta uroczystość skończyła, dopiero ja się odschnąłem. Jej mi wyprowadzają, a patrzę się, już koniec jest tej uroczystości. No i pytają mi się w tej karetce, co mi jest. Zbadali mi, wyniki mi porobili, co mi jest. No ja mówię, jeszcze czułem się tak dobrze i mówię im, że po prostu czuję promienie. No i mam przekaz od Pana Jezusa, taki mi Pan Jezus przekaz dał, no nie, mówiłem. Pytam się ich, jakie mam wyniki, mówią 200 na 100. Coś, jakiś mi cukier robili. Cukier zawsze, jak te karetki przyjeżdżali, zawsze cukier miałem dobry. Zawsze miałem dobry cukier. A nawet zdarzało się, że jak ja poszczę, to nawet nie brakło cukru, to ten pan, ja mówiłem, że nic nie jadłem, to ten
lekarz mówi, że po prostu troszkę cukru zjadł. I mówię, to ja to czuję nie tam, że coś mi się w organizmie robi, tylko ja czuję, że to przychodzi z zewnątrz. Z zewnątrz to przychodzi. Mi się w organizmie nic nie dzieje, ani słabo mi się nie robi. Ja nawet ostatnio byłem w takiej pracy, że całą noc przy plus 40 stopni byłem. Ze mną się nic nie działo. Mi się nic nie działo. A tutaj na mszy, co by się mogło dziać? Jak tu chłodno wszystko jest, co mogło się ze mną dziać, że ja osłabię? To wszystko z zewnątrz. I ci panowie mówią do mnie, jedziemy do szpitala. Ja mówię, jak jedziemy? Przecież ja nie chcę jechać do szpitala. Niech pan zamyka pasy, jedziemy do szpitala. Zawieźli mnie do szpitala, wysiadamy, patrzy się, jesteśmy szpital psychiatryczny. Ja mówię tak, Panie Jezu, to ja im dam reprymendę zaraz. Ja mówię, gdzieście mnie przywieźli? Gdzieście mnie przywieźli? Za to odpowiecie, mówię. Czy ja wam pozwoliłem na to, żebyście mnie przywieźli? Za kogo wy mnie uważacie? Z kim wy macie do czynienia, mówię, już tak powiedziałem. I czekamy przed izbą przyjęć, no i chcę wyjść do ubikacji. I oni za mną idą. Ja się zaczynam śmiać, jak wy mnie traktujecie, mówię do nich. Jak wy mnie traktujecie. I myślę tak, Panie Jezusku, ja muszę tą lekarz okłamać, bo jak ich zawsze wszystko mówić, co się ze mną dzieje, to mnie zamknie i nie wypuszczą mnie więcej. I mnie nie wypuszczą więcej. No i przychodzimy na izbę przyjęć i ta pani się pyta tego lekarza, co mi jest. A on mówi, że to i to, że ja mówiłem o promieniach, że to i to. A ta doktor mi się pyta później, mówi, pani doktor, mówię tak, tyle razy przyjeżdżają karetki, dopytują mnie się, nie wierzą mi, no to ja im zażartowałem i powiedziałem to i to. I oni chyba ten żart wzięli za prawdę i chcieli się u pani dowiedzieć, czy ja mówię prawdę, co pani na to powie. No, ja myślałem, że oni wezmą za żart i zawiozą mnie do prawdziwego szpitala, bo 200 na 100, z nosa mi woda non stop leciała przy nich, półprzytomny byłem, to nie wiem, gdzie ja się nadawałem, a jakby mi się coś stało w drodze. Ale w ogóle to tylko ja tak mówię, że mi się coś stało, bo ja nawet bym nie wyraził, żeby mnie tego, bo ja wiem, co się ze mną dzieje, że to przechodzi mi. Chwila jest i przechodzi mi. Chwila mi już tych karetek może z 15 było. Ale no ja też w kościele nie będę mówił, że mi karetka, bo 2 miesiące wcześniej nic się ze mną nie działo. To myślałem, że znów mi się nie będzie działo nic. Koło tego sąsiada usiadłem, to okazałem mu tylko, żeby mi dał te chusteczki, bo myślałem, że mi go z nosa poleci i to wszystko. Nie wiedziałem, że w taki sposób się będzie ze mną działo. Pyta mnie się doktor, co się z panem dzieje. Mówi, pani doktor, ja się modlę, no to trochę tak osłabnę z tej modlitwy i to wszystko. No się bardzo ładnie modlę. No jak każdy by się tak ładnie modlił, to by tak samo odczuwał. No i ta doktor wypisała mi to, mam tutaj nawet kartę konsultacyjną izby przyjęć. I tu mi napisała tak, że się nie nadaje do szpitala i że do lekarza nie kieruje mnie do lekarza na konsultację. No i oni się bardzo zdenerwowali, ci co mnie przywieźli, wyszli, a lekarz tak się na nich spoglądał, doktorka się na nich tak spoglądnęła, że po prostu ja tak żartowałem z nimi, że oni takie coś zrobili i ja po prostu mógłbym im sprawę z tego zrobić, ale po prostu wierzę tak w Pana Jezusa, że im wybaczyłem, Pana Boga, że im wybaczyłem to wszystko. No i powiedziałem, że teraz byłem nawet u jednego psychiatry drugiego, że mi wydał zaświadczenie. Nie chciał mi wydać, ten drugi psychiatra mnie skierował do psychologa i ten psycholog takie punkty napisywał, ja wypełniłem to wszystko i kazał mi jeszcze raz iść do tego samego psychiatry, żeby jeszcze raz opinię wydał ten psychiatra i raz jeszcze do tej psycholog, żebym przyjechał. No i chcę takie coś wziąć, żeby to wszystko, żeby następnym razem nie było z takich scen, że mnie po prostu ludzie traktują jak nienormalnego. Osoby, które są uduchowione, wyczuwają to wszystko. A osoby, które
no nie chcę mówić jak, to po prostu nie czują tego. Nie czują tego. I teraz chcę powiedzieć Wam, tutaj mam po kolei co mówić. Powiem o duszach czystowych. Wyczuwam dusze czystowe. Pierwszy raz było to, jak poszedłem się modlić przed Najświętszym Sakramentem w kościółku Bonifacego i tak spoglądałem, jest msza i na tym mszy widzę trumnę. I się modlę tam tak z boku jest, w tym kościółku jest taki jakby kapliczka i tam się modlimy. No i słuchajcie, wynoszą trumnę, mi nagle się słabo robi i ciarki mnie przechodzą. To było pierwszy raz. Poszedłem tak szybkim krokiem do księdza tokarza, który tą mszę prowadził i mówię mu: proszę księdza, ja wyczułem duszę. Mówię czystową, duszę wyczułem. No i on mówi: idź się dalej modli, idź odpocznij, mówi do mnie. A wczoraj ksiądz tokarz już mnie znał, bo się u niego spowiadałem. Słuchajcie, później idę na cmentarz do wujka a często zacząłem jeździć na cmentarze, jak tą duszę wyczułem i się zaczynam modlić, koronkę odmawiać za duszę. Ja mówię, jak wyczułem tą duszyczkę, no to Wam ta modlitwa moja pomaga, jak ja już wyczułem. Odmawiając koronkę, idę do wujka. To było na cmentarzu Osobowica. I w kaplicy, a mój wujek leży za kaplicą, tam trochę dalej. I widzę, w kaplicy jest msza za zmarłego. Żegnają zmarłą osobę. Stanąłem się pomodlić na końcu i czuję promienie. I tak jakbym te promienie, takie coś odczuwałem, jakbym miał podejść bliżej. Ja podchodzę bliżej i coraz większe promienie czuję. Coraz bliżej, już jestem nad trumną, ksiądz prowadzi mszę świętą, jestem koło trumny i takie promienie poczułem mocne, że po prostu padłem. Padłem na te kwiaty, na te wieńce. Straszny był zamęt, bo jak ja padłem, to już czułem, że tam krzyki jakieś, że nawet kto to jest, co to tego. Głową padłem na te wieńce. Oni karetkę wezwali, ja mówię do nich: odmawiajcie koronkę do miłosierdzia Bożego. Później nawet jak ta karetka mnie zbadali, poszedłem za tym orszakiem po prostu i taka pani mówiła, że nie robił tu scen tego i dałem sobie spokój. I poszedłem tam do tego umarłego. No i zacząłem chodzić na ten cmentarz i się modlić o te duszyczki. No i przechodzę kiedyś, często przechodziłem koło ogrodzenia, bo samochód trzymałem tam na parkingu. No i patrzę się, nazwisko Rachowicz, Janusz, imię Janusz. Mówię: jak ty tu możesz leżeć, jak ty leżysz w środku cmentarza Osobowickiego? I znów przechodzę. I znów, ale zwróciłem za którymś razem uwagę, przystanąłem koło tego grobu, patrzę taki duży grób i czytam, patrzę się, a tam jest Krystyna. I mówię: Krystyna, to była twoja siostra, to znalazłem twój grób, to był grób rodzinny. Przenieśli go z tamtego grobu na rodzinę, a on zmarł 28 lat. Po prostu popełnił samobójstwo. A jego ojciec też tam leżał, był komunistą, z Grecji przyjechał. No i zaczynam w jakiś dzień odmawiać koronkę za nich wszystkich. I nagle, ale powiem Wam, nie chcę skłamać, odmawiałem koronkę tylko za tą Krysię. Bo mówię tak: nie wiem, gdzie ty jesteś, Janusz, bo popełniłeś samobójstwo. Nie wiem, gdzie ty jesteś do tego ojca, bo byłeś komunistą, w Boga nie wierzyłeś. Odmówię za tą Krysię. Bo nie chcę was kłamać tutaj. To grzech jest. Słuchajcie, odmawiam koronkę do miłosierdzia Boże za tą Krysię. Nagle głos, przeraźliwy głos: ratuj mnie, ratuj mnie, ratuj mnie. Ja mówię do tego: kto ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A ten głos się mu odzywa w piekle.
Dalej się modlę. I znów ratuj mnie, ratuj mnie, ratuj mnie. Taki przeraźliwy głos. Mówię, gdzie ty jesteś, w czyjstwu jesteś? I pytam się, czy Pana Boga kochasz, czy Matkę Bożą kochasz? Tak, tak, bardzo kocham. Bardzo tęsknię, mówię, bardzo tęsknię, bardzo kocham, bardzo tęsknię. Ratuj mnie, taki damski głos, ratuj mnie. Leszek nawet mówi, a Leszek nawet mówi, a ratuj mnie. A tą Krysię znałem, bo to była to byli moi koledzy i żonę poznałem przez tą Krysię. Moją żonę. Przez tą Krysię poznałem. Byliśmy właśnie na takiej dyskotece później i z tą żoną po prostu się tak poznałem. No umarła jak miała 41 lat i zacząłem chodzić się modlić. I po prostu i ona zaczęła, ale nie, najpierw poszedłem do jej mamy, że znalazłem grób. Że znalazłem grób. Byłem strasznie zdziwiony, że znalazłem grób. Później zacząłem chodzić do tego i zacząłem jej dopytywać. I powiedziała mi, że ma 3 dzieci. Powiedziałem jej syn, córka i syn. Że ma 3 dzieci, że z Januszem często spała, długo spała jak była dzieckiem. Bo oni są po roku, ten co popełnił samobójstwo mi powiedziała, bo ja powiedziałam, mów co mam przekazać twojej mamie. I mi powiedziała, że mama ją pocałowała w policzek, jak się z nią żegnała, jak umarła. No i poszedłem do tej mamy i pytam się tej mamy, czy ma 3 dzieci. Ona mi, ta mama potwierdza. Na łańcuszku trzyma drzwi i jej mówię, że Janusz jak był dzieckiem z Krysią długo, czy ją pocałowała, a ona zamknęła mi drzwi, ta mama, i mówi, że Ledecki mi to powiedział. A Ledecki to był mój kolega, z którym się kiedyś kolegowałem, a jak miałem firmę, to na tej dzielnicy nie miałem czasu w ogóle jeździć na tej dzielnicy, tak byłem zapracowany. Jak tam straciłem firmę, to tam kilka razy się z nim spotkałem, z Ledeckim. Jak się z nim spotkałem, z Ledeckim, to mówiłem mu, że jestem teraz szczęśliwy. Mu powiedziałem, dlaczego jestem szczęśliwy, a jeszcze nie miałem z tą nie czułem tych dusz. Poszedłem do Ledeckiego i pytam się Ledeckiego, czy wie, że Krysia umarła. On mówi, że nie wie. Czy powiedz mi, a Krysia, czy miała dzieci? On mówi, tak, 2, wiem, że 2 miała dzieci, syna i córkę. No i mówię do Ledeckiego, no zobacz, byłem u tej mamy, ta mama mi powiedziała, że ma 3 dzieci. A on mówi, że on nawet nie wiedział, że Krysia umarła. No już chyba wcześniej powiedziałem. On nawet nie wiedział, że Krysia umarła. No ona była taką ładną dziewczyną, pamiętam. Miała 2 siostry jeszcze. Te 2 siostry i brat, oni są wszyscy na zachodzie. Też byłem na zachodzie, to mi nie pomógł ten jej brat. Był najlepszym moim kolegą. I poszedłem i pytam się, daj mi Krysia, daj mi jeszcze kilka takich, kilka takich znaków, żebym powiedział, jak rodzinę spotkam, żeby po prostu, bo wiem, że nie wierzyliście w Boga. I daj mi jeszcze tego. I ona mówi mi, że często jeździła do Sarbinowa. Mówiła, że jakiś synek się jej topił i lubiła z mężem do parku chodzić. No takie coś mi powiedziała. No jak jej rodzina będzie tego słuchała, to może po prostu do tego. No ja poszedłem do Ledeckiego i pytam się Ledeckiego, czy Krysia do Sarbinowa jeździła. On mówi, no tak, bardzo często z rodziną całą jeździli. A ja mówię do Ledeckiego, no zobacz, skąd ja bym wiedział, że tyle miejscowości jest nad morzem, skąd ja bym wiedział, że do Sarbinowa bym sobie wymyślił tego? Ja ci mówię, ja ci pierwszy powiedziałem o Sarbinowie? Tyś mi nie mówiłem, gdzie Krysia jeździła, tylko ja ci pierwszy powiedziałem o Sarbinowie? I mówiła, i mi krzyczała, żebym ratował jej dzieci i całą rodzinę jej. Żebym ratował dzieci i całą rodzinę. Odzywają mi się jeszcze dusze, koledzy. Byłem takiego kolegi, to mówił tak. Ja mówię, jak tam jest? On mówi tak, że zaczął mi opowiadać, że gonią do pracy, te szatani gonią do pracy, że tak jest tam, że jak
dają jakby uciec, ty uciekniesz, to jeszcze gorzej przeżywasz, się boisz tego, co tam jest, jak jesteś tam i tam pracujesz tak ciężko. Gonią, pracują, biją, tak mi opowiadał. I opowiadał, że teraz uciekł znów i się strasznie boi, strasznie maleńki. Strasznie maleńki. Kolega kiedyś był w jakiejś mafii i tego, strasznie maleńki, że on się strasznie boi. Że się teraz odczuwa to, jak tam był na tych robotach, mówi tak. I już tak w takim tym, i módl się za mnie, módl się, takie coś. No, a do tego kolegi mnie zaprowadził, bo mój brat się znał tym kolegi. Taki pan, który po prostu, chciałem go też nawrócić i tutaj jest z dzielnicy, no nie, i on mnie zaprowadził. Go po prostu zastrzelili, tego koledzy. No już nie wiem, jak on ma na imię, nazwisko. O, Szpila na niego mówili, Szpila. Tutaj z Wrocławia go znają. Słuchajcie, zacząłem jeździć w piątki zawsze na cmentarz. Teraz nie mam czasu w ogóle. I po prostu się modlić o duszę. Po prostu ci za zmarł. I kiedyś raz księża w piątek, księża tokarza spotkałem i się śmiał. Tak porozmawialiśmy kilka sekund, bo się śpieszył i wiedział, o co chodzi. Po prostu te dusze tej modlitwy, tak one chcą od wszystkich nas, tak chcą tej modlitwy, że mi dają w ten sposób znać. Może ja mam taki kontakt, jakbyś ty się modliła, to też by ci dali znać. A ty nawet nie wiesz, że jak one potrzebują tej modlitwy. Zobacz, jak mi te dusze czystowe dają znać, jak one potrzebują tej modlitwy. To ty też od ciebie, ty jesteś takim samym człowiekiem, tylko mi Pan Bóg dał wyczuć, co one potrzebują, ale ja jestem takim samym człowiekiem jak ty. Ja jestem jeszcze gorszym grzesznikiem jak ty. Zakonniczo, czy księże, czy tego. Przecież ja niedawno się koronkę nauczyłem odmawiać. Mówię, że kilka lat temu. A ja w ogóle do kościoła nie chodziłem, papieża tylko słuchałem. I w tą firmę byłem zagoniony. No ale słuchajcie, to co przeżyłem, to mówię wam teraz 5 lat, mam mniej problemów jak w ciągu oprócz tej depresji, co miałem, oprócz tego wszystkiego, jak w ciągu miesiąca, jak ja to pracowałem, jaką miałem tego, jeszcze z jednej strony, z drugiej, z piątej, jak ja sobie to przypomnę, to dla mnie coś było, to był horror dla mnie, w to, co ja się wpakowałem, Jestem na mszy, msza jest za księdza, jest dużo bardzo księży w katedrze. To było tam chyba z 1,5 miesiąca temu, czy 2 miesiące temu to było. I mój ksiądz kazanie głosił, Jan Krucina w katedrze. Słuchajcie, ja wstaję i mi nogi się same trząsą mi się nogi. I na koniec mszy, jak już do błogosławieństwa, zacząłem całe ciało, nogi, później całe ciało mi się zaczęło trząść, takie drgawki coraz mocniej. I taki ból potworny odczułem, ławki się trzymałem, taki ból potworny, że ja mówię, no nie padnę, dopóki mi Pan Jezus, padam, wie Pan, ja tracę przytomność, jak już mój organizm nie jest w stanie mnie utrzymać. A jak w stanie jest mnie utrzymać, to do końca, nawet się bronię od tego, żeby po prostu nie paść, żeby tego. No tam, jak ta błogość była, to człowiek nie dał rady, to tego, ale jak jest taki ból, to do końca, dopóki nie tego. Słuchajcie, taki ból był przez moment, ile ja to odczułem, chyba może 2-3 minuty. Ludzie już wyszli za mną, bo ksiądz pobłogosławił, bo widzieli, co się ze mną dzieje. Później jak już się ocknąłem, patrzę się z tyłu, nikogo nie ma. Nagle tak potworne zimno, to jakbym w lodzie cały dzień w lodzie był. No pół dnia albo cały dzień w lodzie, już nie mogę tego określić. Szybko wyszedłem z kościoła i całą drogę później biegłem do domu. Napuściłem sobie gorącej wody i tam kilkanaście minut, przepraszam, w tej gorącej wodzie byłem. Powiedziałem później księdzu mojemu spowiednikowi, kierownikowi spowiedzi o tym. Wysłuchał mnie no i tak mi dał do zrozumienia, żebym po prostu nie mówił tego, ale ja po prostu wszystko mówię. Wszystko, co... Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że
no to są już ostatnie, tak jak już mówiłem, to są ostatnie lata, ostatnie miesiące, ostatnie lata. To może być 20-30 miesięcy jeszcze, 40 miesięcy. To na miesiące możemy już liczyć. Po tych trzech tych. To ja wam powiem, to nawet, powiem wam, uczeni już wiedzą. Oni powinni już że coś, jakaś katastrofa ma być. Jakaś katastrofa ma być. No tak ja tak wnioskuję, bo ja przeczytałem nawet taki artykuł, jak byłem na pielgrzymce, zaraz wam powiem o tych pielgrzymce, dodali mi taki artykuł, że tak, ale nie chcę nic, bo ja od tego nie jestem, ja tylko to wam mówię, co po prostu, nie chcę was denerwować, to co ja, co od Boga wyczuwam, tamto co naukowe, to niech oni sobie myślą. Ja po prostu przekazuję to, co Pan Bóg mi przekazuje. Co jeszcze o duszach wam czyścowych chcę, przypominam, że wam coś powiedzieć. Aha, jak teraz na Wszystkich Świętych zaczynam się modlić. Akurat z taką panią byłem, co mi w nic nie wierzy, ona akurat mnie Pan Bóg tak zesłał do niej, że się spotkaliśmy na cmentarzu na Osobowicach z nią. I ona była w Stanach Zjednoczonych i ja się z nią córką na kolonii poznałem. I zawsze do niej co roku na cmentarz chodziłem, a teraz jak miałem te przeżycia z duszami i tego, to często chodziłem na tego i się właśnie z nią tam spotkałem. No w nic mi nie wierzyła ta pani. Mówiła, że ja sobie to wymyślam, że a wszystko co mi mówiła ona, to mi ciarki mi od razu przychodziły. Ojca Pio kwiaty wyczułem. I tam byliśmy w takim kościółku na Łukaszynie ale pierwszy raz kwiaty wyczułem u niej, jak wychodziłem od niej. Na drzwiach ma taki bukiet sztucznych kwiatów. Ja zacząłem ten bukiet sztucznych kwiatów wąchać. Tak pięknie pachną. I później to jak ten zapach odsuwa mi się, ten zapach już mi znikł i się dalej wąchał. Mówię, Pani Lusiu, przecież to są sztuczne kwiaty. Mówię, wyczułem zapach Ojca Pio. I później pojechaliśmy do kościółka. Ona mówi, że w tym kościele na Łukaszynie ona przywiozła relikwię Ojca Pio. No i ja przy Komunii Świętej patrzę się na Ojca Pio obraz i wyczułam kwiaty. I tak nos podnoszę i ksiądz mi daje komunię świętą. Nos podniosłem, bo te kwiaty tak czułem. I po 1,5 miesiąca, i powiedziałam Lusi tam wtedy, też o tym, że wyczułem. I po 1,5 miesiąca my znów jedziemy do tego samego kościółka i mówię, Pani Lusiu, przecież ja tam wyczułem kwiaty i w tym miejscu jest obraz. Po lewej stronie. No ona była zdziwiona, że ja pamiętam, gdzie jest obraz. No skąd mogę pamiętać, to musiałem wyczuć te kwiaty, żeby pamiętać. I zajeżdżamy tam do tego kościółka i Pani Lusia mówi, ale tu jest obraz papieża. A ja mówię, Pani Lusiu, tu są 3 obrazy, ale ten pierwszy obraz jest Ojca Pio, mówię. No i później jeszcze sen taki miałem. Znaczy sen, to nie był sen, o 3 w nocy wstałem, bo ona mi przeszkadzała we wszystkim. Po prostu kazała, żebym ja z nią był. Po 3-4 godziny, 5 godzin siedziałem. Ja chciałem iść do kościoła się modlić i tu, tam, to zrobić, tamto, opisać wszystko to, co tego. Ona no nie chce nic mówić, no nie? Zaczęła nawet się denerwować, wrzeszczeć na mnie. No takie coś, że ja to wziąłem teraz i nie chcę mówić przy kamerze. To tak jakby... No i później właśnie chcę powiedzieć o tym, co o 3 rano. I głos słyszę, wstałem i nagle głos, to był taki fizyczny głos, przenikliwy. Módl się o Lusię. I pojechałem do Lusi, módl się o Lusię. Pojechałem do Lusi i Lusia ma wizję ma. Matka Boża jak się modli, jak trzyma Pana Jezusa na kolanach, to jest peta, jakaś czy petia, jak to się nazywa. A ja do tego obrazeczka, co jej miała tą wizję, się modliłem. Modliłem się Najświętszej Maryi Panny na piasku. Tam się modliłem do tego obrazeczka. Nawet księdzu mówiłem, że się modliłem do tego obrazeczka. I mówię, Panie Lusio, ja się do tego obrazeczka modliłem. No i miała taki znak. Ja miałem ten znak, żeby się o Lusię modlić. Miała zdjęcie z Panem Jezusem, Pan Jezus jej się ukazał. Nie wiem, czy ja to nie mówiłem. Mówiłem to? Dobra, jeszcze raz powtórzę.
Pan Jezus się, coś może być w tym nagraniu, ale ja tak powiem wam, ponagrywałem jedno, drugie, trzecie, ale to wszystko będzie się zgadzało. Nikt jeszcze, jakbym jeszcze raz się powtarzał, to prosto i to będzie. I Pan Jezus się ukazał i później na tym samym zdjęciu ojca Sopoćko, na zdjęciu ojca Sopoćko jest krzyż, Pan Jezus na krzyżu jest i ręce opadają. I z tego zdjęcia wyszły promienie. I ona mi mówi, takie promienie wyszły, że aż ją oczy do tej pory bolą. Ja mówię, Pani Lusio, czy to nie jest znak od Pana Jezusa? Że Pani na oczy nie widzi? Że Pani cały czas mówi, że ja jakoś sobie obzdurałem i Pani mi nie chce, żebym ja się tak modlił bardzo, bo mogę jakiegoś kota dostać, czy co Pani mówi? Bo ja tak się zacząłem tu modlić, tam, tego ona mówi, a tego zamiast się modlić, to przyjdź tu, siedź do mnie. To jakby mnie od tego wszystkiego odciągała. Nie wolno tak robić. To ja mówię, Pani Lusio, to ja co mam, piwo pić, czy lepiej, żebym Pana Boga kochał? Tak jak piłem piwo kilka lat temu. Nic mi nie odpowiedziała. Mówiła 1000 zdań, a mi nawet do jednego zdania nie dała powiedzieć, ale nie będę obczenia, bo to jest tego, Pani Lusio, jak coś, to przepraszam i tylko tak wytłumaczyłem, że po prostu do końca mi Pani nie wierzyła. I jestem właśnie na tym cmentarzu 1 listopada z tą Panią Lusią, bo jej pomogłem zanieść na ten grób kwiaty, bo dużo kwiatów kupuję. Ładny ten grób jest na cmentarzu osobowickim, taki piękny ten grób jest. Ta córeczka taka piękna była, 17 lat miała jak zmarła. I tego. No i na tym jesteśmy. Ja się modlę koło pierwszego lepszego grobu, ja czuję promienie, a nigdy promieni nie czułem. Koło następnego grobu znów promienie czuję. I tak chodziłem i tego, poszedłem nawet tam, gdzie księżyc jest, bez krzyża, tylko księżyc, to jest jakaś wiara muzułmańska, nie wiem jaka to jest wiara, chyba tak. I słuchajcie, ja promieni nie czuję. Ja nie czuję promieni. A jak poszedłem koło dzieciątka się modlić, ale ta modlitwa jaka wesoła mi się zrobiła, ta modlitwa, aż mi ciarki teraz przeszły. Jaka wesoła ta modlitwa się zrobiła, jak ja się koło dziecka zacząłem modlić. Ja mówię tak, będziecie, jak tam się znajdziecie wszyscy, będziecie mówili tak, a dlaczego ja nie umarłam, jak byłam dzieckiem? Tak tam jestem czysto. Co nie myślcie, że tego, jak ta dusza się odezwała do mnie, ratuj mnie. Przeraźliwie. Mówiła, że jak się pytałem, to jak w jakiejś ciemnicy leży jakaś, że jest woda tam i bardzo ciemno, że jakieś straszydła przelatują, się strasznie boi, coś tam takiego mi mówiła. Takie coś jest. I ratuj mnie. Bo Pan Bóg, tak jak mówiłem, daje poznać, kim tu na ziemi, jaka pustynia była, a co jest tam. Tak jak ci ludzie przeżywają śmierć kliniczną. A później idziesz albo do czysta, albo w otchłań. To ja już nie chcę o tym mówić w tym trzecim. To o tych duszach wszystko. Aha, powiem wam tak. Jeszcze później poszedłem w jakiś inny dzień pomodlić się tam, gdzie ten księżyc był. To po prostu wyczułem promienie. Ja tak myślę, że ci nieochrzczeni, to chyba Pan Bóg dla nich jakieś inne miejsce, ale przy Panu Bogu nie będą. Bo jeżeli na wszystkich świętych nie czułem promieni, a byłem przy kilku grobach, nie byłem na jednym, przy kilku byłem, nie czułem promieni, no to po prostu, a później czułem promienie po wszystkich świętych, to oni przy Bogu nie będą. To tak jak nieochrzczeni. Nie wiem, co Pan Bóg z nimi zrobi. Prosto. Ja mu powiedziałem, tylko przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie. I przez chrzest. Pojechałem też do wujka, który popełnił samobójstwo, do Sobótki, który powiesił się. Wyczułem promienie. A koło takiego grobu się modliłem, co z pomnika był krzyż, po prostu krzyża nie było na pomniku i nie wyczuwałem promieni.
Bóg jest miłosierny. Powiedziałem, jak uczyłem promieniu wujka. Bóg jest miłosierny. Teraz powiem, jak byłem na pielgrzymce w Częstochowie, teraz niedawno. No i z taką grupą pojechałem Jezusa Króla. I takim paniom na pierwszych tych koło mnie siedzeniach zacząłem wszystko opowiadać. I taka pani mówi, no ja Cię znam, ja Cię trzymałam jak u karmelitów za ręce, jak Ci szkaplec zakładał ksiądz, to Cię za ręce, bo myśleliśmy, że upadniesz, tak osłabłeś. No i tego. I ona tak zaczęła mi opowiadać wszystko to, co Wam teraz. Mówi, Panie Jezu, jak ja nic nie tracę, to chyba tak ma być, tak jak mi na tej spowiedzi powiedziałeś, masz wszystko mówić. Ty mi dajesz znać, Panie Jezu, że ja to wszystko mam opowiadać, a ty tego. Jak ja się bałem, mówię Wam, żebym ja to wszystko nie stracił. Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Ja bym jeszcze w gorszą depresję wpadł, jak miałem depresję. Jakbym ja to wszystko stracił. Ale bym się dalej Boga bym kochał i chociażbym to wszystko stracił, dalej bym kochał i jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Wszyscy dostaniecie to. Jeszcze bardziej. W niebie to tam będzie stokroć dostaniecie, aż mieciarki teraz przeszły. Aż mieciarki przeszły. Stokroć tego dostaniecie. Pan Jezus też mi nie może dać więcej, bo ja bym tego nie wytrzymał. Nie wytrzymałbym tego. Ja teraz byłem w takim kościółku pod wezwaniem świętego Mikołaja, tam koło Włodkowica, i taka gwiazda, bo jak tam rzuciłem monetę i klękłem koło tej gwiazdy, jakaś gwiazda Kazachstanu, coś takiego, to takie promienie wyczułem, że musiałem odejść, no bo nie wytrzymywałem tych promieni, takie mocne promienie. Aż mi traciarki przeszły, takie mocne promienie. Tak Pana Jezusa wyczułem. Tam był Pan Jezus ponad Świętym Sakramentem. Bardzo mocny. Nigdzie tak nie wyczułem jak tam. No i w Częstochowie się modlimy, no i nie wyczuwam promieni, żadnych promieni nie wyczuwam. Przed Najświętszym Sakramentem nawet promieni nie wyczuwam. Zdziwiłem się. I nagle ten głos, że Pan Jezus do Ciebie mówi. No ja słucham. Pan Jezus mi doradza, ale później mi mówi, że tą grupą mam rządzić. Takim głosem donośnym. Ja mówię, co tak myślę, no jak? Od razu mam rządzić i mam tej grupie narzucać swoje ja? Przecież tak trzeba powoli. I coś wyczułem, że to chyba jest to zło. To zło jest. No jak to zło wyczuło, że ja już sobie tak myślę, no to nagle przerwało i mówi, Pan Jezus znów do Ciebie mówi. Pan Jezus znów do Ciebie mówi. O, ja mówię tak sobie. Pan Jezus by sobie nie dał, żeby zło przerwało Panu Jezusowi. Żeby Panu Jezusowi. Ja mówię, precz szatanie. I słyszałem jeszcze takie jakieś głosy, takie pojękiwania pod tego, takie coś usłyszałem. No to tak jak z tym aniołkiem mówiłem Wam. Pokażę Wam się aniołek z daleka, a Wy pomyślicie, że to jest aniołek, będziecie się go słuchali. Tak jak tutaj. Trzeba wyczuwać to wszystko. Wyczuwać. Szatan Ci powie 20 rzeczy fajnych, a to 21 Ci powie tak, że Ty powiesz, no tak, trzeba to zrobić. A na drugi, za kilka razy Ci powie, a Ty będziesz go już słuchał. I Ci powie, że a wiesz co, ten ksiądz jest niedobry, temu księdzu trzeba coś zrobić, a później do tego księdza trzeba to i to. Takie coś jest. Bo się słuchasz. A to może nawet się mogą słuchać ci księża, którzy po prostu tego aniołka i ludzi uduchowieni, trzeba uważać na to. Szatan ma straszny. Ja mu opowiadałem, jaką ma to wszystko. Może jeszcze nie opowiadałem wam. Nie, jeszcze wam nie opowiadałem. Bo tu czytam, że nie. Straszną ma moc ten szatan. Im więcej jesteś uduchowiony, tym on bardziej Cię kusi. Z większą mocą. Większą mocą, bo on wie, że takiego pierwszego lepszego to tam wystarczy mu coś podsunąć i on za tym pójdzie. A taki uduchowiony on się nie da.
On różnych sposobów wtedy szuka, żeby go właśnie wkręcić w to wszystko. Wkręcić w to wszystko. No i później mówię tym w autobusie, jak idziemy, już mówię im, co się stało. Co się stało. Mówię w Częstochowie, żeby promieni nie wyczuć. No widzicie? On nawet przed Najświętszym Sakramentem kusi. On nawet przed Najświętszym Sakramentem kusi. No i później całą noc było czuwanie, modliliśmy się całą noc. Później jeszcze im zacząłem, prawie wszystko im powiedziałam. I ta pani mnie zaprosiła na takie nauki Ducha Świętego. Mogę to tak nazwać. Nauki Ducha Świętego. I po mszy po prostu zostałem, 30 to było, października. Ale powiem wam jeszcze, bo tu czytam, byłem na mszy świętej w niedzielę, jak przyjechałem o godzinie 18 na mszy łacińskiej. Byłem mówię, w kościółku Najświętszej Marii Panny na Piasku i jak przy Komunii Świętej, to taką odczułem fizyczne obcowanie z Panem Jezusem, był we mnie Pan Jezus, że nie mogłem z 10 minut odejść od ołtarza. Klęczałem non stop. Skulony, tak skulony, klęczałem i takie drgawki miałem skulony. Pierwszy raz tak mocno wyczułem Pana Jezusa. Taki skulony i takie drgawki i taka błogość i tak się cały trząsłem. Takie coś odczułem. Takie drgawki, tak jak mi się trząsł. I nie mogłem odejść. I nie mogłem odejść. Później odchodzę, z nosa mi woda cały czas leciała, jak już odeszłem. I później właśnie poszedłem na te nauki 30. I słuchajcie, ksiądz mówi, żeby po prostu w chrzcielniku każe sobie, żeby zamoczył rączkę i się przeżegnał. Ja idę do tego chrzcielnika, bo już nas kilka osób szło i promienie czuję. Zamaczałem rękę w chrzcielniku, przeżegnałem się i nagle osłabłem. Ja tam siedziałem tam dalej w ławce, do pierwszych ławek poszedłem, może chyba do drugiej ławki i od razu uklękłem. I słabość czuję. Patrzę się, że wszyscy stoją z boku. I nagle czuję, jakby coś na mnie spadało. Jakby na mnie coś spadało. Tak jakby planeta jakaś. Słuchajcie, ja tak się przestraszyłem, że ja krzyknąłem mocno. Przestraszyłem się. Krzyknąłem. I straciłem przytomność. Podbiegli do mnie, jakieś drgawki miałem. I później karetka chyba przyjechała, tak, była. I tak się skuliłem, tak mi zimno było. Tak jakbym w lodzie. Tak jakbym w lodzie znów. No to w tamtym świecie tak się czuję, żebym był w lodzie po tym wszystkim. Poszedłem na drugi dzień do mojego spowiednika i mówię mu o tym wszystkim. On powiedział tak, to było zesłanie Ducha Świętego, tak jak na apostołów. Ale mi ciarki przyszły. Jeszcze teraz. Czuję to. Jeszcze. Jak na apostołów. Tak właśnie tamten świat mi daje znać. O jeszcze ciarki tak mi przywołał. Tymi ciarkami. Mówię do duszy stoję nad grobem. Krysia, daj mi znać ciarki. I znów za jakąś kilka sekund. Daj mi jeszcze raz znać. Ciarki. A to gorąco było. Lipiec, sierpień. Słuchajcie, i później zacząłem czuć mocne odczuwanie Komunii Świętej. Jak przyjąłem Pana Jezusa, mocne. To było pierwszy raz, jak przyjmowałem, to było takie, właśnie pierwszy raz było, jak Jezusa Króla była msza, w niedzielę, i później taką mocno poczułem, jak byłem tu świętego Bonifacego. I normalnie jak przyjmowałem komunię, to tak zacząłem się trząść i trochę język, to takie coś. I później znów tak, tego później po chwili odeszłem i później jak księdza spotkałem, to każe mówi, że bym stracił przytomność.
przy Komunii Świętej. A drugi raz, później znów było na podwezaniu Maryi Panny na Piasku, Marią Polskiej. Też było dużo młodzieży na mszy. I ksiądz też mi dawał komunię, ten proboszcz, co mnie spowiadał. Bardzo, mówił bardzo ładnie, taki widzę uduchowiony jest ten ksiądz. Wyczuwam, wiesz, który ksiądz jest uduchowiony. I daje mi tak jakoś głowa tego i do pierwszych ławek podeszłem, bo taką odczułem od razu to osłabnięcie i całego mnie zaczęło i jak uklękłem, to woda mi zaczęła z nosa lecieć. Woda mi zaczęła z nosa lecieć. I później u karmelitów to samo mi się dzieje. I później mam to orędzie. No odmawiam zawsze koronki, między 5 a 8 odmawiam nieraz o 6 ale 3 godziny, ponad 3 godziny odmawiam koronki, klęcząc. I rozważam mękę pańską. No Pasję, oglądam film, tyle razy Pasję oglądałem film, że pamiętam ją i tak 10 odmówię tych wersów i rozważam mękę. I z powrotem. I taki głos, donosi taki głos. Przygotuj świat na moje ponowne przyjście. Słuchajcie, zamykam oczy i widzę żarówki przed sobą. Normalny krzyż, jakby mi żarówkami ktoś zaświecił. Taka jasność była. Jak księdzu tokarzowi opowiadałem to jeszcze nie powiedziałem księżu o świetlistym krzyżu, bo ja nawet nie wiedziałem, że takie przesłanie miała Faustyna. Czytałem książkę Faustyny, ale sobie nie przypominam, żeby takie przesłanie miała. Dopiero jak sobie książkę kupiłem taką, to jest Ostatnie czasy, maryjne przesłania, ostatnie czasy, coś takiego, już nie pamiętam. I tam właśnie wyczytałem właśnie taki urywek, że właśnie Pan Jezus święty Faustynie powiedział, że znak krzyża świetlistego będzie. I od tego ja nazwałem ten krzyż świetlisty. A księdzu opowiadałem tokarzowi, że no widziałem taki krzyż, jakby żarówki świeciły mi. I ten ksiądz tokarz, bo prywatnie mu to powiedziałem, ten ksiądz tokarz taką minę od razu zrobił. Ja myślałem, że jakimś męczennikiem będę, jakimś apostołem, że jakieś czasy idą, jakieś takie, że jakimś rycerzem, to miałem też wizję rycerza, że będę tego, a ja się takiego czegoś dowiaduję, tutaj, teraz. Że ja jestem tą iskrą. Na mojego dziadka Iskierka wołali. Wam powiem. Że nie powiem dlaczego. Byście się śmiali. Kiedyś wam powiem, no. Byście się śmiali. Iskierka na mojego dziadka mówili. Mnie Panie Jezusku zrobiłeś iskrą. No. A nie, już mnie zrobiłeś. Ja Ci robotę zrobię. Co w mojej mocy, to będę robił. Będę się starał bardzo. Każdego Pan Bóg z tego rozliczy. Powiem wam. Jak się nie przyłożycie do tego, na sądzie Bożym odpowiecie za to. Odpowiecie. W tej chwili, co wam mówię, wszyscy mają się przyłożyć do nawracania wszystkich. Nawet z różańcem musimy chodzić. Nawet z różańcem. Nie wstydzić się niczego. Boga się wstydzi. Bo to będzie za chwilę. Ta chwila może być, tak jak ja mówiłem, nie będę się powtarzał za ile. Pan Bóg tylko wie. Ale Pan Bóg jak zobaczy, że tak się dzieje, a nie inaczej, to znienacka będzie. To znienacka będzie. I co? Później staniesz przed... I jak czytałem z Simy, to po 350 lat w czyśćcu siostry Simy opisuje tam przeżycia z duszami czyśćcowymi. Taka cieniutka książeczka. Słuchaj, ja miałem chwilę tą przejścia z duszą czyśćcową. I zobacz, co ja czułem. A bądź tam 300 ponad lat. Bądź tam 300 lat ponad. Słuchajcie, teraz jak odmawiam codziennie tą koronkę, po 3 godziny klęczę i dla mnie to jest taka radość modlić się, taka to już wolę, powiem wam, dla mnie to, co tu jest, to ja się śmieję z tego, to tak jakby mi ktoś, ja nas wspominałem, tak jakby ktoś mi, to co teraz widzę, że jak ludzie idą po pubach, to jakby ktoś mi mówił, to jakbym, no nie wiem jak to nazwać, to tak jakbym był dzieckiem, a miałbym jakiś film fabularny oglądać, a nie bajkę. Coś takiego.
A mnie bajka interesowała, a nie film. I to tak odczuwam. I się strasznie martwię wami. I się strasznie martwię wami. Przecież wy to samo odczuwacie, co ja. Że wszystko, co samo, co ja odczuwacie. Że ból, wszystko. Jakbym ja na waszym miejscu był, wiecie co? Słuchajcie, Pan Jezus musiał komuś to przekazać, dać, żeby wam przekazał. No akurat ja jestem. No ja jestem. Ale my wszyscy jesteśmy tą iskrą. To my wszyscy tą iskrą. Czuj się, jakbyś ty była iskrą. My Polacy musimy teraz na ten cały świat to wszystko wypromować. Nasz kraj. Aż mi ciarki teraz przychodzą. Nasz kraj. Straszne ciarki mi przychodzą teraz. Nie dalej leci. Patrz. Straszne ciarki mi przychodzi. Słuchajcie, i teraz właśnie taki malutki krzyżyk mi się pokazuje, jak oczy zamknę. Taki świetlisty krzyżyk i Pan Jezusek jest w takim, to na mojej stronie internetowej będzie. W takim cieniu jest Pan Jezusek i główkę ma taką jasną. To taki jakby cień, krzyż świetlisty i Pan Jezusek był takim cieniem. I to tak chyba zobaczymy, jak ten krzyż świetlisty się pokaże na niebie, na cały świat. Z tego krzyża będą wychodziły promienie. Ja teraz promieni nie widzę, także moje zdjęcie będzie takie to, co ja widzę. Teraz ja promienie widzę, a promienie chyba zobaczymy wtedy, jak po prostu już Pan Jezus przyjdzie. No Pan Jezus tak mówi, jako Król Miłosierdzia przyjdzie. Może to miłosierdzia Król to co ja wam mam przekazać. Co jak Król Miłosierdzia, jak Pan Jezus ukaże się na krzyżu, będziecie mieli krótki czas to będzie do nawrócenia. Po prostu tam Azja i te inne kraje to muszą szukać chrześcijan, żeby ochrzcili was. Tu będzie, ja myślę, że jak wy ten krzyż zobaczycie, to w panikę wpadniecie. Te kraje, które po prostu nie uwierzą w Pana Jezusa. Widzicie, szukali chrześcijan, żeby was ochrzcili. Jak ochrzczeni zostaniecie, to wszystkie grzechy wam się zmazują. Jesteście tak jakby dziećmi małymi. Od razu niech was chrzczą chrześcijanie. Nawet do granicy biegnijcie, gdzieś do Wietnamu, czy gdzieś z Chin, czy no nie wiem, musicie coś. Ja tak myślę, co mi podchodzi bo w Wietnamie byłem. A najbardziej to te Chiny. Tam tyle ludzi jest. Jeden drugiego może chrzcić. Księdza muszę się spytać, jak tego, ja wam wszystko powiem, bo ja mam takie domysły. Te komuniści wam nie dadzą. Oni do końca będą. Oni do końca. Tam największy problem będzie.